serdecznie. Dzisiaj spróbuję uruchomić tego 3-litrowego kloca. Podczas zakupu niestety nie miałem możliwości uruchomienia, ponieważ do auta nie było kluczyków. Więc tak naprawdę był to trochę zakup w ciemno. Sprzedający zapewniał, że silnik jest sprawny i działa. Brak kluczyków, no to jest dosyć poważny problem, ponieważ nie mam żadnego klucza, którego transponder byłby przypisany do tego komputera. I z tym też będę musiał się dzisiaj zająć. No ale po kolei, w pierwszej kolejności muszę połatać wiązkę elektryczną, która jest troszeczkę posiekana. W samochodzie była zamontowana instalacja LPG i na szrocie, z którego odkupiłem ten silnik, wycięli ją prawdopodobnie na szybko, dlatego wiązka jest troszeczkę posiekana tutaj pod maską. Tutaj, gdzie były podłączone wtryski od gazu, już na szybko połatałem to, skręcałem przewody, chociaż nie, chyba je polutowałem nawet, tak, ale są zaklejone na szybko tutaj izolacją. Tu mamy odcięty chyba jeszcze czujnik spalania stukowego, jedna cewka. Tutaj brakuje jednego zaworka, który był podłączony do zmiennej objętności kolektora dolotowego. I tutaj widzę, brakuje też czujnika temperatury i pewnie coś się jeszcze znajdzie po drodze. No jeszcze kwestia, mam wiązka od strony deski rozdzielczej jest posiekana, ale tym zajmę się za chwileczkę. Wpierw działamy tutaj od frontu. Ok. Z tej strony pod deską wiązkę pociąłem tak naprawdę ja podczas demontażu na szrocie. Są tutaj 3 kosteczki, które musiałem przeciąć niestety. Tak naprawdę w tych 3 kostkach najważniejszy przewód, który jest mi potrzebny, znajduje się tutaj, zielono-czerwony. Jest to zasilanie pompy paliwa, które będzie potrzebne do uruchomienia. A reszta to jakieś nieistotne przewodziki. Dodatkowo tutaj pod deską rozdzielczą ktoś sobie zrobił jakiś system antykradzieżowy, bym powiedział, ponieważ zamontowany był tutaj przycisk, który odcinał zasilanie prawdopodobnie przekaźnika pompy paliwa. Tak, i podczas demontażu musiałem to tutaj wyciąć. Teraz to zalutuję i będziemy działali dalej. No dobra, kabelek zlutowany. Podłączę teraz zegary, akumulator, no i zobaczymy, czy to zagada. Stacyjka jest na miejscu, znaczy przynajmniej ta część elektryczna stacyjki jest na miejscu, więc śrubokrętem to odpalimy. Jeszcze jedna rzecz, którą zauważyłem. Tutaj pod deską rozdzielczą szła taka metalowa rura służąca jako wzmocnienie i do tej metalowej rury były przykręcone tutaj masy od tej wiązki, więc muszę to teraz na szybko przykręcić do jakiegoś przewodu i doczepić do karoserii.
Jak widać, coś nam tutaj ożyło. Miga sobie lampka od immobilizera. Przekręcimy stacyjkę na zapłon. Jak widać, lampka immobilizera zaczęła teraz migać dosyć intensywnie, co znaczy, że nie rozpoznało kluczyka oczywiście. O, jeszcze check engine nam miga. No, oczywiście nie rozpoznał żadnego kluczyka, bo jest odpięta antenka, którą za chwileczkę podłączę i będziemy kombinować z wgraniem kluczyków. Do zaprogramowania kluczyków wykorzystam program ForScan. Wymagana jest wersja rozszerzona do tej procedury. Licencja na rok kosztuje około 60 zł, także niewielki wydatek. Dodatkowo dla nowych użytkowników dostępna jest dwumiesięczna wersja testowa. Do tego potrzebny będzie nam interfejs komunikacyjny ELM 327. Ja używam takiego. Polska produkcja firmy Viaken. Kupiłem go jakieś 2 lata temu za niecałe 200 zł. Bardzo dobry sprzęt. Można by ewentualnie wykorzystać jakiś chiński, tańszy odpowiednik, ale przy tego typu operacjach raczej nie polecam. Jeżeli podczas wgrywania wystąpi jakiś błąd albo przerwa w transmisji, to możemy sobie zablokować nasz komputer w aucie. Także te Chińczyki to ewentualnie do odczytywania błędów bym wykorzystywał. No i jeszcze jedna sprawa, też nie polecam korzystać z bezprzewodowych wersji tego sprzętu. Raczej kabelek, tak jak tutaj widzimy, USB. No i ostatni, najważniejszy element, czyli kluczyki. W sytuacji, gdy nie posiadamy żadnego klucza, do przeprowadzenia procedury programowania potrzebne są co najmniej 2 klucze. A w zasadzie to 2 transpondery. Transponder to jest taka malutka kosteczka. W przypadku tego kluczyka transponder jest zatopiony tutaj w tej rękojeści. A jeżeli chodzi o te scyzoryki, to transponder jest tutaj w tej części, gdzie mamy grot. To jest tylko tak naprawdę pilocik. Ja zaprogramuję sobie dzisiaj 3 kluczyki. Te 2 to są fabryczne klucze z mojego MPS-a, więc mechanicznie pasują do zamków i do stacyjki. Trzeci ten tutaj dokupiłem. Dzisiaj wgram tylko i wyłącznie jego transponder, a w wolnej chwili podjadę do ślusarza i dorobię sobie grot. No dobra, zaczynamy. Podłączamy sobie interfejs komunikacyjny Viaken. Może tutaj to pokażę. Podpinamy się do złącza OBD i do komputera. No dobra, spróbujemy się skomunikować z komputerem, z samochodem. Nie może połączyć z samochodem. No oczywiście, że nie może połączyć z samochodem, bo nie jest włączony zapłon. Teraz powinno działać lepiej. No dobra, wygląda, że się połączyło. Pojazd gotowy. Są 2 błędy. Jeden w komputerze od skrzyni biegów, nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego ABS. OK. I drugi błąd B1600. Sygnał transpondera kluczyka zapłonowego PAC nie jest odbierany. Możliwe przyczyny: uszkodzenia kluczyka zapłonowego, uszkodzenia anteny PAC lub przewodów, uszkodzenie PCM. No, nie ma kluczyka w ogóle w antence, więc to jest nic dziwnego, że nie może wykryć kluczyków. Przechodzimy sobie tutaj do zakładki z tym kluczykiem i mamy programowanie PAC. Wybieramy, play. Programowanie PAC. Programowanie kluczyka zapłonu. Procedura ta spowoduje wprowadzenie kluczyków do pamięci układu PAC. Kluczyki już zapamiętane przez układ PAC nie zostaną wykasowane. Wykasuj zaprogramowane kluczyki. Ta procedura wykasuje wszystkie zapisane klucze z pamięci systemu PAC i zaprogramuj co najmniej 2 nowe kluczyki.
możliwość kodowania zapasowych kluczyków. Ta opcja możliwa lub uniemożliwia programowanie zapasowych przez użytkownika. OK. Wykasuj. Ilość kodów różnych kluczyków pamięci 2. Możliwość kodowania zapasowych kluczyków włączony. Będziemy wykasuj, zaprogramuj kluczyki. Uzyskaj bezpieczny dostęp. Dostęp zabezpieczony kodem wymaga wymiany informacji pomiędzy układem PAC pojazdu, centralną bazą danych z bazy danych przesłanych. Kontynuować to? OK. Dostęp zabezpieczony kodem wymaga uzyskania zabezpieczającego kodu wyjściowego z modułu PAC i wymiany zabezpieczającego kodu. Następnie kod wyjściowy zostanie wprowadzony do diagnostyki przyczyn. Forscan. Tak, chcę, żeby Forscan wygenerował dla mnie ten kod. Taka ważna informacja przed przystąpieniem do tego typu procedur. Ważne jest, aby akumulator był naładowany. Ja już to zrobiłem oczywiście wcześniej. No i to samo oczywiście dotyczy baterii w laptopie. Też ważne, żeby ona była naładowana, żeby nam się podczas programowania coś nie wyłączyło. Wymazywanie kodu kluczyka zapłonu. Następująca procedura spowoduje wykasowanie z pamięci kodu wszystkich kluczy znanych modułów. Pamiętaj, aby mieć do dyspozycji 2 kluczyki, które można będzie zakodować po zakończeniu tej operacji. Uruchomienie pojazdu nie będzie możliwe, dopóki nie zostaną zapamiętane kody kluczyków, 2 kluczyków. Czy masz do dyspozycji 2 klucze PAC? Tak. Musisz teraz zakończyć sami 2 kluczyki. Procedura kodowania kluczyków. Proszę wyłączyć zapłon. Zaczekaj 10 sekund. Obróć kluczyk pierwszy w wyłączniku zapłonu z położenia 0 do położenia 2 na co najmniej 3 sekundy. Później wyłącz na co najmniej 5 sekund. Obróć kluczyk 2 w położeniu. No dobra. Czyli tak. Pierwsze 2 kluczyki. Pierwszy kluczyk. Wyłączam zapłon. Pierwszy kluczyk umieszczam w antence. Co najmniej 10 sekund. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na co najmniej 3 sekundy. No dobra, były 3 sekundy. Wyłączam zapłon. Raz, 2, 3, 4, 5. Umieszczam teraz drugi kluczyk w stacyjce i przekraczam zapłon na co najmniej 3 sekundy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Wyłączam. Raz, 2, 3, 4, 5. Ostatni kluczyk jeszcze w antence. Raz, 2, 3, 4, 5. Wyłączam. Dobra, klikamy OK. Procedura serwisowa zakończona pomyślnie. No dobra, sprawdźmy, czy jest zakończona pomyślnie. Pierwszy kluczyk umieszczam w antence. Daję na zapłon. Jak widać na zegarach ikonka od immobilizera zniknęła nam, czyli chyba procedura się powiodła. Wykasujemy błędy. Jak widać w komputerze PCM nie mamy już błędu odnośnie błędu kluczyków.
Także wygląda, że na to, że procedura kodowania się powiodła. Zobaczymy, czy z pozostałymi kluczykami jest tak samo. Wkładam do antenki teraz drugi kluczyk. Również ikonka na zegarach zniknęła, także kluczyk został rozpoznany. No jeszcze trzeci sprawdzimy sobie asekuracyjnie. Trzeci kluczyk również został rozpoznany. Super. Sprawdzimy sobie jeszcze asekuracyjnie, ile on widzi teraz kluczyków tu w pamięci. Procedury, serwis, oprogramowanie, pads. Zobaczmy. Okay. Ilość kodów różnych kluczy w pamięci 3. Super. Wyjście. Okay. Procedura serwisu jest zakończona pomyślnie. No i dobra, fajnie. No to co, wyłączamy Forscana. Teraz muszę podłączyć pompę paliwa elektrycznie oraz wężyk do listwy wtryskowej. No i będziemy próbowali odpalić tego bydlaka. Dobra, mam tutaj pompę paliwa przygotowaną. Podłączyłem wężyk do listwy. Jeszcze kwestia podłączenia elektrycznego. Oprócz tego, co tu musiałem jeszcze przygotować. Tak, założyłem tutaj bypass na skrzyni biegów, ponieważ gdybym tego nie zrobił, to wywaliłaby mi olej. To są dwa wężyki, które prowadzą olej do chłodnicy. Zaślepiłem wężyki od wtrysków gazowych tymczasowo takimi miedzianymi nitami, żeby nam nie łapało lewego powietrza. I mamy tutaj założoną górną część obudowy filtra powietrza wraz z przepływką na dolocie. No i to chyba tyle. Wygląda, że wszystko jest gotowe do uruchomienia. W silniku olej jest, w skrzyni biegów też. Chociaż skrzynia biegów to mało istotna w tym momencie. Najważniejsze, żeby w silniku był. No dobra, to działamy. Pompka ruszyła.
Dobra, odczytamy jeszcze błędy, bo teraz po uruchomieniu pewnie ich się pojawiło trochę. Tak jest. Sialala, raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 błędów. Nieprawidłowo odebrany z modułu sterującego ABS. No, ten błędzik już był. Utrata łączności z PCM. Utrata komunikacji z ICM. Utrata komunikacji z TCM. Sygnał to jeszcze nie wiem, poziom paliwa. To ciekawe. Niskie napięcie w obwodzie sterującym wlotem filtru powietrza. Tego zaworek przy puszce do lotu. Nie ma go, więc to normalnie, że ten błąd się pojawił. Usterka sporadyczna w obwodzie czujnika AC, bieżący cylindrów. Wejście hamu do czujnika poziomu paliwa. Utrata komunikacji z TCM. Brak komunikacji z PCM. Okay, generalnie masa błędów związanych z komunikacją po kanie. Dziwne. Chyba znalazłem przyczynę problemów komunikacji na magistrali CAN. Jak widać tutaj w module BCM wszystkie kostki w środku są zielone, zaśniedziałe. Jest duże prawdopodobieństwo, że został on zalany. Ponieważ jak pojechałem odebrać ten silnik, to w aucie była wycięta szyba i pewnie woda tutaj jakoś wdarła się pod deskę rozdzielczą i zalała ten moduł BCM. A w module BCM łączą się wszystkie sygnały z poszczególnych modułów podłączonych do magistrali CAN. Na szczęście mam moduł drugi. Jest to moduł z Angola, z MPS-a. Zobaczymy, od razu będę miał próbę i będę wiedział, czy amerykańska wiązka podejdzie pod europejski moduł BCM. Także zabieram się teraz za wymianę i zobaczymy, czy to pomoże. Ktoś tu się do tego modułu już widać dobierał. Także chyba będzie to strzał w dziesiątkę. Jeżeli chodzi o kostki, to sprawdziłem przed chwilą na schematach elektrycznych. Wszystkie przewody są praktycznie kompatybilne zarówno w amerykańskiej wersji, jak i europejskiej. Wcześniej komputer pokazał jeszcze jeden błąd dotyczący czujnika położenia wałka rozrządu, który dosyć mocno mnie zaniepokoił. Był to błąd P0345, ale całe szczęście okazało się, że wypięła się ta oto tutaj kosteczka. Już ją podłączyłem na miejsce i prawdopodobnie ten błąd już nie powinien nam się tutaj pojawić. No dobra, zobaczmy, czy wymiana modułów pomogła. No i co? No i wymiana modułu BCM nie pomogła. Błędy komunikacji na magistrali CAN nadal występowały. Ale po odkopaniu kilku starych wątków na forach dyskusyjnych udało mi się znaleźć przyczynę tych błędów. Rozwiązanie tego problemu było bardzo zaskakujące. W związku, że odciąłem 1/3 samochodu, to odcięte zostały również dwa czujniki ABS-u, które szły sobie na tył. I brak tych czujników właśnie powodował błędy na komunikacji na magistrali CAN.
Zawsze wydawało mi się, że jeżeli brakuje jakiegoś czujnika, to po prostu wyskakuje błąd, który mówi nam o tym, że nie ma danego czujnika. Ale jednak nie jest to oczywiste. Całe szczęście miałem dwa takie czujniki ABS-u tutaj na miejscu. Znalazłem odpowiednie przewody. Podłączyłem na krótko. No i mamy sukces. Na desce czysto i również po odczytaniu danych za pomocą Forscana widać, że tutaj również błędów brak. Udało się zaprogramować kluczyki, silnik uruchomiony, także plan na dzisiaj zrealizowany. To tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.